jeden uśmiech i kilka euro. Oj, Boże. Dzień dobry, z tej strony Mariusz. Grażyna, podróż za jeden uśmiech po Brandenburgii zaczyna. No, może nie za tylko jeden uśmiech, ale za kilka euro też. Ale Cztery już... już wydaliśmy na laksy. No właśnie, wydaliśmy już 4 euro na Lachsa. Właściwie nie na Lachsa, tylko na Matiasa. Matiasa is był, good, Matias. sehr gut. No nie spodziewaliśmy się w tym miejscu, że będzie Matias. No, już wrócimy nasze. Schön erstmal. Und ja. Tylko człowiek nie jest głodny jakoś jeszcze, nie? Piwa są. Dobra. Guten Appetit. Sehr gut. Pyszne. A wszystko przez to, że podróż za jeden uśmiech. I 3,90 euro. Teraz jesteśmy na ścieżce od Ranysa. Jedziemy na południe. Kilkanaście kilometrów będziemy potem wbijamy się na szlak Odra Szprewa. Herzlich willkommen in Brandenburg. To jedziemy. Fahren mit uns. Oj, wyjeżdżamy z parkingu na Koziej Wyspie we Frankfurcie i kierujemy się na naszą trasę. Jedziemy, zaczynamy nasz 3-dniowy trip po Brandenburgii. Od razu lokujemy się na ścieżce rowerowej po raz pierwszy. Jedziemy z sakwami, naszymi elektrykami. La, la, la. Uśmiechamy się. No i pierwsza miejscówka. Będziemy tu robić śniadanie, bo jeszcze nie jedliśmy śniadania. Pora na kawę. Kawusia się. Ona nie będzie taka dobra jak nasza, Ale kawa to kawa. no po śniadanku jedziemy, może już wreszcie teraz przejedziemy większy kawałek bez zatrzymywania. Mamy pierwsze wzniesienie po wyjechaniu z Frankfurtu. Echo się niesie w tym tunelu. No, to dzisiaj pierwszy dzień. Wyjechaliśmy przed godziną 9 z Frankfurtu nad Odrą. Dodam, żeby nikt nie pomyślał, że to ten drugi Frankfurt. Ścieżka rowerowa się skończyła. Idziemy teraz jakąś taką boczną drogą. O. Mijają nas rowerzyści. No i tu mamy jakiś taki nawet, kurczę, 7% podjazd. No a nasze rowery obładowane. Po uszy. No i czuję zapach rzepaku. Jest on. Mamy to po prawej stronie mojej. Ale Rzepak. pole żółte. O, ale ładnie. No i droga, taki gościniec. Jesteśmy w pełni sezonu rzepakowego. Ciągnie się aż po U nas w horyzont. Polsce też, jak jechaliśmy samochodem, to wszędzie rzepak, takie pola były. Ptaszki ćwierkają, no sielankowo jest. I co się od razu rzuca w oczy oprócz rzepaków, jeżdżając do Niemiec, no ta inna kultura kierowców. No i wszyscy jadą jakoś tak normalnie, nie pędzą. No i proszę, kolejny Niemiec, proszę, jak nas wyprzedza. Powolutku zwolnił za nami. Na drodze są też oznakowania. Uwaga, rowerzyści, co jakiś kawałek.
nie ma tu drogi rowerowej, więc w ten sposób informują, że rowerzyści tutaj jeżdżą i żeby na nich uważać. A teraz jedziemy obok ruchliwej drogi, a my poruszamy się równoległą. To nie jest ścieżka rowerowa, ale jakaś boczna droga. Jakieś małe miasteczko. No i w takiej małej mieścinie takie rarytasy. A to był rarytas, naprawdę niespodzianka. Może nie byliśmy głodni. To można by było zjeść więcej. No, można byłoby zjeść więcej, właśnie. No nie, no naprawdę sielankowy krajobraz. Zdaje się, że dostajemy się teraz na jakąś ścieżkę chyba rowerową już. Eisenhüttenstadt. Odernice Radwyk. No i jesteśmy na właściwym kierunku, czyli na szlaku Odranysa. Dzień dobry. Z tej strony Mariusz. I Grażyna, podróż po Brandenburgii za jeden uśmiech zaczyna. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ta-ra-ra-ra. Tam, tararararara. Teraz środkiem będę gadał. Od rzeczy. No więc zaczynamy pierwszy dzień naszego 3-dniowego wyjazdu po Brandenburgii. Herzlich willkommen in Brandenburg. Tak jest. Jawohl, natürlich. A za nami jakiś samochód jedzie, mam nadzieję, że to nie nas gonią. Już? Już? Nie, może nas gonią, kurde. Chcą nas aresztować? Ciekaw jestem, co narozrabialiśmy, że nas już gonią. Po Nie ścieżce rowerowej Niemcy, może to te kurde na granicy nas nie zatrzymali, a teraz nas gonią. Nie dopłaciliśmy do tego laksa. Ale jak zwolni, popatrz, no nie będzie się wpychał. Słuchaj, przepuść go tam na tej mijance. No, tak Dobra? zrobimy. No popatrz, poczeka aż do tego, żebyśmy się tu mogli spokojnie. Tak właśnie tu wygląda kultura kierowców. Zaczęliśmy naszą majówkę, jutro 1 maja, w Brandenburgii. A dlaczego w Brandenburgii? Ano dlatego, że w Niemczech jest dobra sieć rowerowa, no i w Brandenburgii jest 7000 ścieżek rowerowych, Dobrze przygotowany. dobrze przygotowanych, nie takich lipnych jak to u nas bywa. No do tego mamy ochotę i zamiar przetestować punkty ładowania rowerów elektrycznych. No bo tym razem po raz pierwszy wybraliśmy się na wyprawę z sakwami. Chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w Niemczech. No i jesteśmy już właściwie trzeci raz jedziemy przez Niemcy. W tamtym roku nad Bałtykiem widzieliśmy trochę ładowarek, ale nie były nam potrzebne, bo jechaliśmy jeszcze na analogach. Jak zwykle jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy jedzenie, picie, namioty, ubrania, wszystko, czego nam trzeba. No i mamy ładowarki. komplet ekwipunku. Mój rower waży w tej chwili z ekwipunkiem około 40 kg. No i teraz sielankową drogą jedziemy właśnie tą Odranysa. No przepięknie, w zasadzie dwie są ścieżki, ta powyżej, po lewej stronie tutaj jest skarpa, taka ścieżka, a tamta jest wąska, tutaj jest szerzej. Wprawdzie nie widzimy Odry przez to, ale jedzie się wygodnie. No i piękna zieleń, cisza, spokój.
Aż by się chciało tu gdzieś zatrzymać. A Odra tam po lewej stronie. Nie, że jest pięknie. Jest pięknie. Rewelacja. No, rewelacja. Pięknie i spokojnie. Ta alejka tu jest po prostu przepiękna. Te drzewa. Cudo. No jak wrażenia po pierwszych kilometrach Brandenburgii? Jest dobrze. Pogoda też jest niespodziewanie. Ach, jest Udana. cudownie, powiedziałbym. Nie jest dobrze, jest cudownie. Hej kochanie, a Tak? teraz powiedz, co byś wybrał, gdybyś miał kilka euro? Co byś wybrał do jedzenia? No. Coś na słodko, czyli ciastko, makowiec, sztrudel, albo coś na słono, czyli bratwursty, matiasem, Trudny wybór. coś na M na pewno, No właśnie, coś na pewno na M, bo jesteś Mariusz. bo jestem Mariusz. No nie wiem, co bym wybrał. Bym miał wybrać między Fischbrettchenem i makowcem, to może bym odpowiedział na takie pytanie. No to odpowiedz. No to nie wiem, co bym wybrał. No jest odpowiedź twoja. Może zapytamy naszych widzów, co by w takim razie proponowali. Ja mówiąc szczerze, miałbym duży dylemat. A ja wiem, mogę ja odpowiedzieć? Możesz? Ja bym wybrała Fischbrettchena, jakbym była głodna, a jak nie, to makowiec. Dyplomatyczna odpowiedź. No ale dobrze, przyjmujemy. Także za chwilę zbliżymy się do Makowca. jakiegoś miasta. Tam ma być piekarnia. No, Może Fischbrettchen lody, dzisiaj może był, lody, może. może lody, Może lody. może lody, jak tak ciepło. A i może coś jeszcze o Brandenburgii powiedzmy. No, Brandenburgia jest jednym z 16 związkowych krajów Niemiec i jak gdyby roztacza się dookoła Berlina. On jest osobnym krajem związkowym. No i Brandenburgia graniczy z Polską właśnie w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim. Dzieli nas Odra. No i w Brandenburgii jest 3000 jezior. I I 7000 kilometrów ścieżek No właśnie, dokładnie. 7000 km ścieżek. rowerowych. Mamy pierwszą ładowarkę, którą mamy na trasie. I już się ładujemy za darmo. Podładowaliśmy się 40 minut. Zjedliśmy po kołoczku. Niczym króliczki Duracelki. No i właśnie, jak te króliczki naładowaliśmy bateryjki. No i tak właśnie w Niemczech jest, można sobie pojechać. Dodaj, Zawsze że się- naładowaliśmy się gratis energią. Tak jest. No i proszę, jaka kolejna wspaniała ścieżka rowerowa. Znowu trafiliśmy na odcinek Odry-Nysy i do Neuzelle, do takiego miasteczka jeszcze będziemy jechać właśnie wzdłuż Odry. No i chciałbym powiedzieć, że tej trasy Odra-Nysa jest ponad 600 km. Można z Trzech aż nad morze do Albeków. Albo odwrotnie. No taki sielankowy klimat tu jest naprawdę. Nie widać żadnej cywilizacji, odgłosy przyrody tylko. A w miasteczku kultura, spokój, nie ma żadnego harmidru. Właściwie to wygląda, jakby tam nikt prawie nie mieszkał. No, samochody czasami tam przejedzie jakieś, ale wszystko tak leniwie. Nikomu się nie śpieszy.
życie jakby płynęło w innym wymiarze albo wolniej. Wystarczy przejechać tylko granicę naszą, to jakoś w ogóle zaczyna inaczej wyglądać. No więc leniwie toczymy się dalej, mamy 40 km, a jest godzina 15. Zajęło nam to 40 minut ładowania dzisiaj tej baterii. A było to tylko 30%. No, mamy tylko jedną szybką ładowarkę, jedną wolną, ale można sobie w tym czasie spokojnie odetchnąć, przejrzeć komórkę, odpowiedzieć na maile. Zjeść ciastko. Jedziemy teraz w stronę Neuzele, 3 km. A chwila takiego orzeźwienia. No tamto? O, jaki ładny samochód. Fajnie No i bo kolejna małe. genialna ścieżka, no. Dobra. Cisza, to i ptaszki ucichły. Nawet ptaszki się uciszyły, ale no Ty tu naprawdę masz- tutaj nic nie słychać Ty tu dookoła. jesteś generał, nawet ptaki cię słuchają. No to jedziemy. Cisza to cisza. Naprzód, cała naprzód. Tak jest, generale. Człowiek się tu cały czas zachwyca, no. Ja jestem ciągle zachwycony. Niby nie ma tu jakichś atrakcji wielkich, jakichś, ale ta przyroda jest tutaj naprawdę jeszcze taka nieokiełznana jak w Polsce. No sielanka. Na horyzoncie wiatraki. Po prawej stronie miasteczko Neuzele. I coś tam jeszcze jest, jakiś zamek czy coś, nie wiem. Asfalt gładki jak pupa niemowlaka. No A i tu tak już- właśnie wygląda Brandenburgia. Głównie same niziny, niewielkie wzniesienia, pełno jezior. Ale tu jakieś bajorko. Musimy zobaczyć, co tutaj za ciekawe obiekty. Jakiś kościół. Wygląda ciekawie stąd, nie? Kolor ma przede wszystkim taki niesamowity. Fajne miasteczko, ładne. Muszę przejechać tu po prawej stronie. A widzisz ten podjazd tam na wprost? Ale Ładna nie górka. jedziemy tam. Oj, trochę chłodniej się już robi. Ładny zjazd. Przed nami długa prosta. Powoli zbliżamy się do miejsca, które mieliśmy zaplanowane na nocleg. Wprawdzie zostało 10 km. Do kampingu. Aczkolwiek chodzą nam pomysły po głowie, żeby gdzieś tam na dziko się rozbić. No bo Brandenburgia to jeden z nielicznych związkowych krajów w Niemczech, że można biwakować legalnie na dziko, przynajmniej spełniając tam jakieś warunki, ale da się, bo w pozostałych to w zasadzie nie wolno oficjalnie. No chyba, że nikt nie widzi.
A dzisiaj na kolację spaghetti? A dzisiaj na kolację będzie spaghetti Napoli. Jak ktoś w piecu napoi I wodę znajdziesz. i wodę znajdzie i zagotuje na ten makaron. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. No 2 razy dzisiaj doładowywaliśmy nasze e-bajki. Były 2 ładowarki po drodze. Skorzystaliśmy z możliwości. Cały czas jedziemy prawie na pełnych bateriach. No. Ładowanie było jak bajka. Darmowe, w ładnym miejscu. Oj, Hosewic. Camping Freunde Hosewic. No tu mamy wyposażenie na kempingu. Jest nawet zmywarka, mikrowela, naczynia. Czajnik ekspres, toster. Wszystko jest. Piec elektryczny właśnie. Pieka. 2 lodówki, ekspres. Ostatnie pakowanie przed wyjazdem. No, wyruszamy. Drugi dzień. Jest ciepło. Noc była przy ptasim koncercie. Całą noc grali. Ale takiego śpiewu ptaków dawno nie słyszałem. A rano żurawie też się zameldowały. Małe jeziorko, ale widać dużo ptactwa tutaj. Wracamy do centrum Hosewic. O ile to można nazwać centrum, bo to taka mała mieścinka. A raczej chyba wieś. Osada, można powiedzieć. Wjeżdżamy z Hosewic. Widać oznakowanie szlaku. No, liczymy na ładowarki po drodze. Jakieś ładne jeziorko tu po lewej stronie. No jak mówiłem, Brandenburgia ma ponad 3000 jezior. Tu są jakieś rezerwaty przyrody. O, ale w cieniu to rzeźko tu, nie? Tak w takich cienkich koszulkach. No upał zapowiadają na jutro. Halo? 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 No i Niemiec jedzie, zatrzyma się, nawet zwolni, Patrz, jak zatrzyma się, żeby nas przepuścić. No. Nie będzie się wpychał. W Polsce to człowiek musi uciekać po rowach. I kolejne uśmiechy na naszej twarzy. Bo to jest podróż za jeden albo za wiele uśmiechów. Kontynuujemy. No, a jeszcze nie powiedziałem najważniejszego. No, byliśmy na kampingu i ile zapłaciliśmy? No 19 euro. Tak? Tak jest. 19 euro, Egzaki. ale kemping dobrze wyposażony, chociaż tak na pierwszy rzut oka wygląda Skromnie. skromnie. Nie ma tam jakiegoś tego, ale wszystko udogodnienia
na należytym poziomie są. Można się czuć jak w domu praktycznie. Czysto i wszystko na wyposażeniu. O, jakieś wyschnięte jeziorko mamy tutaj po prawej. Podróż za jeden uśmiech. Część druga. Szczerze, trochę mam cykora tutaj iść. Lepiej jadę dzisiaj, jakoś tak mi się fajniej... Znaczy przyzwyczaiłem się do tego ciężaru, że wiozę. Bo wczoraj to tak jakoś pierwszy raz jak wsiadłem, to miałem takie dziwne uczucie, że coś mi tu nie pasuje. Ale teraz jest w porządku już, przywykłem. Halo, Cześć. halo. Każdy pozdrawia. Czy to panie starsze na rowerze, czy młodzi. Każdy powie halo. Halo! Ten chłopaczek mówił chyba coś Taszen. Cześć. No mamy dzisiaj do przejechania około 82 km. Poruszamy się dalej po szlaku Odra-Szprewa, ale tutaj nie ma tej szprewy w ogóle na razie. Do tej szprewy dojedziemy, tak mi się wydaje, dopiero jutro. I wtedy będziemy jechać wzdłuż tej rzeki i tych kanałów. Tak jak wczoraj jechaliśmy na tą Odrą, wzdłuż Odry, długi odcinek. No, na razie jedziemy takimi tutaj no, kapitalnymi jak na razie drogami przez las. jakieś Pusto, nie ma zboże no, już w ogóle tu rośnie. żadnej cywilizacji, nie ma żadnych domów, nikogo. Las, zboża. I tylko my, no może nie tylko, bo jeżdżą tu ludzie już na rowerkach. Ale nie dziwota, no. Wolny dzień. Niemcy kochają rowery. Święto pracy dzisiaj. Nie to co Polacy, co kochają samochody. I Proszę. kolejna ścieżka Tu jest rowerowa. droga i ścieżka rowerowa jeszcze, no normalnie. A jak widzicie teraz po lewej stronie jest niby droga, którą jechaliśmy przed chwilą cały czas. A tu jest jeszcze osobny pas, jako ścieżka rowerowa. Tu 7 w ogóle. tysięcy dróg rowerowych skądś się musi brać. No kosmos, to po prostu kosmos. No, trafiliśmy na jakiś odcinek zbrukowaną kostką. Kot z lasu wyleciał. Leśny Jakiś drewny kocur. Leśny Jak to kot. mówią Czesi, czyli wiewiórka. A, coś tu jest już. A, to kawałek był taki. Jesteśmy uratowani. Znowu prosta jak drut, tu już położyli asfalt, no i proszę, no. Jedzie się znowu fajnie. To był niemiecki leśny kot. Niemiecki leśny, tak? Niemiecki leśny. Aha, No przecież nie norweski. ale był jakiś taki krótkowłosy. Takie piękne, o jakie cudne drzewo. Zobacz. Ale piękne drzewo. I kwiatki takie ładne, fioletowe już teraz kwitną. Aha, 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 aha. aha. No i teraz mamy znowu taką meandrującą ścieżkę przez las asfaltową. I trochę pod górę. Dobrze, że nie musimy jechać tym brukiem. I dobrze, że mamy bruksy. Mamy tylko bruksy, tak? Tak. Tak jest. Jawohl. Ale super, normalnie.
Tu można by cały czas grać tą melodię. Ta ta da da da. Ta ta da da da. Ta ta da 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 da. No ja jestem zauroczony po prostu tą okolicą, no. No, fajnie jest. No Fajna naprawdę ścieżka asfaltowa. Mega, tu człowiek czuje, że wypoczywa. Jedziemy już tu chyba ze 2 km przez ten las żywego ducha. Las przepiękny. Och, och, ach, i to tak blisko Polski jest wszystko. Po mojej prawej stronie jest jezioro tam w głębi. Zaraz chyba dojedziemy tam na poziom tego jeziorka. No, dosyć spory akwen. Las, jeziora, no proszę. Brandenburgia! No piękne miejsce. O, most, jest most, jest most. Schlauber. Rzeka Schlauber. Oj, 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 tu będziemy chwilę. Powrotem jesteśmy na asfalcie. Tutaj jakiś Tu parking, jest parking. dlatego dużo ludzi. O, tak. To miejsce jest naprawdę piękne. Zatrzymujemy się, bo tu coś Tu ciekawego. też coś ciekawostkiego. Jesteśmy trochę po Schlaubetal, stuletnim lesie. Tabliczki zmarłych osób. No, chyba opuszczamy to piękne, niewątpliwie miejsce. Dalej ścieżka rowerowa. Tak to się podróżuje. Przyjemnie i bezpiecznie. I wygodnie. Piękna ścieżka rowerowa. Kurde. Wymalowana. Mixdorf. Przepraszam, Mixdorf. No, 650-letnie miasto. Jedziemy do Merz. 3 kilometry. Mówię, że jest pięknie. Podróżować jest bosko. Ja mam tylko odpakować panu? Sporo, no, małe co nieco. Takie bardzo małe. Babeczki owsiane od mojej żony upieczone. Owsiane dodajmy, tak? Owsiane, tak. Jeszcze z Polski przywieźliśmy. Owsiane, ale z czekoladą w środku. Fajne. Dobre. Sam raz na przekąskę. Tu jest tak cicho. Mała miejscowość. Nawet kosiarki są ciche. Takie jak w Szwecji. Krety. Koszą. Sług smarny. No właśnie tam się porusza taki kret. My też w sielankowym miejscu spożywamy babeczki przy drodze rowerowej.
Po babeczkach ruszamy dalej w podróż. No, jest tu trochę podobnie jak w Szwecji. Tak samo cicho, spokojnie, nie widać przepychu. No, może w Szwecji ładniejsze domki są. Bocia, jakie ma ładne gniazdo, zobacz. No, takiemu to dobrze. Oj, kościół stary. Stulecie miasta Merz, anno 1341. Kamień węgielny i życzenia tu są. Teraz kierunek na Beskow. 10 km. Drzewa przepiękne po prawej, po lewej stronie. Potężne dęby. Aleja dębowa! Fajna droga, No, super! dęby, Ta aleja dębowa ciągnie się bez końca. duże, ogromne dęby. Chociaż nie, tu już są klony. Zawsze jest jakieś endę. Tamte były dęby, no tu są też dęby, taki trochę już pomieszany jest. Ale jest tu pięknie, no już nie wiem po raz któryś mówię to samo. Powtarzam się, ale no nie wiem jak wyrazić swój podziw dla tych. Przypatrzcie się, no prosta droga, piękna, jedziesz w samotności, cisza, dookoła pola, lasy, łąki. Czysto, nie widać śmieci nigdzie. Samochodów nie ma. Sama natura. Sama natura, 100% właściwie, no poza tym asfaltem, co tu jest. O, asfalt Ale dzięki sprzyja temu, rowerzystom. ale dzięki temu to my tu jako rowerzyści mamy po prostu wyśmienite warunki do jeżdżenia, do podróżowania. I Dziwnie pochylone. 61 km do celu. 60 km, tak? Ponad. Do Kriegersdorfu mamy teraz 2 km. Nie no, to już jest gigant dąb. Takiego dawno już nie widziałem. Wow. Musi mieć to kurde kilkaset co najmniej lat. Chciałem się aż zatrzymać. Z wrażenia zobaczyłem taki wielki pień. Najdziwniejsze, że nie pisze na nim w ogóle, że to jakiś pomnik przyrody, jakby to u nas było. Tutaj takie drzewa to są normalne, często spotykane. No słuchaj, taki był wielki Dąb. że ja nie wiem, czy ja widziałem w ogóle jeszcze taki wielki. O, popatrz, tu są też jakieś informacje o tych dębach. Przeczytamy coś. O, następny, zobacz jaki dąb. Popatrz, jaki tutaj I kolejny kasztan dom. obok. Rany Julek. Wow! Około 550-600 lat i 30 metrów wysokości prawie. Te wysokie, stare dęby. No niesamowity jest po prostu, niesamowity jest. No nie no, takie monstrum to mówiąc szczerze, ja nie widziałem jeszcze w życiu takiego dębu. Herr Kriegersdorf, willkommen in Grünen. Bitte halten Sie diesen Rastplatz und unser schönes Dorf sauber. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Kriegersdorf. Ty chyba na drugie imię to masz Greta. Jasne, Jak Greta ci Garbo. dobrze idzie to czytanie po niemiecku. Jest woda pod prysznicem. Wiatraki na horyzoncie Wiatraki. i rzepak się pojawił. Oj, blisko Beskow już jesteśmy. A, żabi koncert tutaj się odbywa.
No, opuszczamy Beskow. Większe miasto, ale przejazd spoko. Jak zawsze przejedziesz ścieżką rowerową. Znowu jakaś genialna, boczna droga. Wśród drzew. Dalej kwitnie wszystko jeszcze. Jest godzina 14:10. My mamy przejechane 37 km. Na razie wiatraki. Dookoła farmy Wiatraki, wiatrowe. rzepaki. Nie kręcą się. Zastanawiamy, czy to dzisiaj przez święto. Czy nie ma wiatru? Święto i dlatego. A na tych tabliczkach z numerami były numery drzew. Mijamy małe miejscowości. Potem wjeżdżamy znowu w jakieś pola. Fajna droga. Jedzie się dobrze, ruchu praktycznie zero. Ostry zjazd nawet. O, jak tu przyjemnie. Zakwitną białe bzy. Tu jakiś mały cmentarz jest, ale 2 nagrobki. Super jest w takich miejscach, bo jesteś sam, można chwilę być nienękanym przez nikogo. Mimo że dzisiaj jest wolny dzień, no, bo jest 1 maj. Nie ma nigdzie takich tłumów. O, znowu piękne dęby. Pięknie tu w tej Brandenburgii. Czy ja to już dzisiaj mówiłem? Następna mieścina. Proszę, drogowskazy rowerowe pod kasztanem. Takie starsze panie przejeżdżają i cię pozdrawiają. Halo, uśmiechają się jeszcze do ciebie. No u nas tego jakoś nie widzę. Bo to jest podróż za jeden uśmiech. Teraz już wiecie, skąd ten tytuł. Podróż za jeden uśmiech. Bo tu się ludzie uśmiechają do siebie. Miejscowość nad jeziorem, dużo prywatnych domów. No, trochę szutru mieliśmy po drodze, chyba po raz pierwszy. W lewo. No i trafiliśmy na pierwszą ładowarkę, która jest nieczynna. Niby pisze, że Zaklejone jest. dziurki. Zaklejone są te wsadzone te i nie ma. Jechać jeszcze na jedną, ale obawiam się, że tam może być podobnie. Skoro tu taki jest, to coś się pozmieniało. Jedziemy przez piękny las jakiś. Normalnie to chyba była pewnie jakaś kolejka wąskotorowa. Albo coś, bo taki nasyp jest. W każdym razie jedzie się teraz fajnie, nawet wygląda jakby było z górki. No bo jest. Skróciliśmy trasę ze względu na to, że nie ma tej ładowarki. No i jeszcze jedna mamy na trasie coś, co musi być nie ten teges. No, za moment będzie chwila prawdy. A w życiu piękne są tylko chwile. O, jaki ładny port tutaj.
O! Stop. No i chwila prawdy. Aktualizacja. Ładowarki działają. Niestety potrzeba do tego MacGyvera, co by to odblokował te zaślepki. No moja żona okazała się tym MacGyverem, a ja tylko dostrzegłem, że to były zaślepki, a nie jakieś zasilikonowane. Ładujemy się. Teraz nauczyliśmy się na tym przykładzie, że to jednak da się tutaj. Korzystając z chwili, że ładują się akumulatory, ładujemy też własne. Smacznego? Smacznego. Toaleta, naładowani, najedzeni, szukamy noclegu. Żyjemy jak nomadzi. Korzystamy z publicznych ładowarek, z publicznych toalet i obładowani jesteśmy, że Z publicznego lasu z publicznego lasu jeszcze skorzystamy. chcemy skorzystać. Jak to mówią, podróże kształcą. No i właśnie. uczą. Powiedz, czy zdradziłeś sekret taniego ładowania, Tanie ładowanie, no przecież czyli zaślepki? już mówiłem, że potrzeba tylko było MacGyvera, który by nam instrukcję pokazał. Ale MacGyverem byłaś ty. Kobieta, co to ze scyzorykiem chodzi w kieszeni. Aha, należało się do harcerstwa tyle czasu. To się wie takie rzeczy. Jeszcze podjazd mamy. To jest ten podjazd chyba, nie? Nie jakiś gigantyczny, no ale jest pod górę. Jeszcze doładowaliśmy wody. I tam mamy 6 litrów wody. Nie nalałam. No. Nalałam 4 razy po pół Po 2 litra, razy. bo mi brakło cierpliwości. To my jedziemy w stronę słońca, no. Jest już godzina 19. O, miejscóweczka. Tutaj będziemy spędzać noc nad jeziorem Kolpin. Jest 6 rano. A, poranek nad jeziorem. Niebo. No nic, ogarniamy Majdan i drogę. No więc trzeci dzień, ostatni. Wracamy do Frankfurtu nad Odrą. Tam zostawiliśmy samochód po kempingu, po noclegu na dziko nad jeziorem Kolpin, Kolpin See. No, biwak był w porządku, aczkolwiek w nocy nas obudził jakiś para, która przyszła chyba oglądać gwiazdy. Poza tym okej. Pewnie sami też byli zaskoczeni, kto tam nocuje. Że ktoś tam w ogóle biwakował w takim miejscu. Ale nie chciało nam się już dalej jechać do lasu. Wracamy, dystans 90 ponad kilometrów mamy do zrobienia. Nie tracimy czasu, trochę zdraliśmy się.
Piliśmy kawę, zjedliśmy śniadanie, owsiankę. Sprawdzamy ładowarkę? Przy tym kościele, czy jak? Czekaj, bo tam samochód. Jest. Przy kościele jak najbardziej idziesz na mszę. Ta jest zabezpieczona, ta nie. Te dwie są niezabezpieczone. 10 minut. Akurat zdążymy odmówić paciorek. Zegar o dziwo pokazuje aktualny czas, 9:07. Geschlossen. Podładowaliśmy chwilkę baterię, ale nie było jakiejś potrzeby wielkiej, bo chcieliśmy tylko sprawdzić, czy działają, ale skoro już się zatrzymaliśmy, to 10 minut na podładowanie jeszcze baterii. A z ciekawostek to 56 km stąd jest do Berlina. Berlin 57, tu nawet piszę, proszę. Czyli jedziemy w kierunku Berlina. Frank nach Berlin. No właściwie dobrze byłoby zobaczyć tą bramę brandenburską, skoro jesteśmy w Brandenburgii. Ale nie wyrobilibyśmy dzisiaj czasowo. Jeszcze potem do Frankfurtu nad Odrą z Berlina. To innym razem może. No to jak wycieczka w Brandenburgii? Jak Podoba się? najbardziej udana. Jak najbardziej udana. Podróż za jeden uśmiech. Wczoraj były same darmowe uśmiechy. Było trochę. Udało się z wodą, z prądem, z noclegiem. Więc były uśmiechy. Good morning. Good Hello. morning. No, jedziemy taką drogą, co była opisana, że tu jest uszkodzona nawierzchnia. Straßenschaden. O właśnie. I jakoś na razie nie widzimy tu specjalnie, jedzie się zupełnie gładko. No są jakieś takie miejsca, Gdzie trochę trzęsie. coś tam się taki jest po ten, ale to u nas taka droga to by była jeszcze Lux Torpeda. No więc doświadczenia, jakie żeśmy zdobyli na tym wyjeździe, to pierwsze to są te ładowarki Dla elektryków, bo jak ktoś do jedzie elektryków, zwykłym, nie ma ale problemu. jakby ktoś potrzebował podładować sobie powerbanka, czy telefon, czy cokolwiek innego, to równie dobrze może skorzystać z tych właśnie gniazdek, bo są to gniazdka, po prostu jest tam 230 V. Są darmowe. No i są te zaślepki. No trzeba by mieć jakieś coś do podważenia, scyzoryk albo wsówkę. Jak ktoś ma włosy i wsówki we włosach, to Jak można. faceci mają psówki we włosach. Więc coś do podważenia, żeby się dało tą zaślepkę tylko wyciągnąć, bo ją tylko trzeba podważyć i gniazdko jest dostępne. To jest pierwsza sprawa. No, a druga sprawa teraz woda. No, nasze zwyczaje wyciągnięte ze Szwecji, że jedziesz na cmentarz, Się nie sprawdzają. kościół i tam jest woda, no zawsze, no tu zdarzają się, ale nie ma pod każdym. No i bywały miejsca, że pisało, że Keine Keine Trinkwasser. Trinkwasser. Albo jak nic nie pisało, no to tam ktoś mówił, że sam by nie pił takiej wody. Ale my byśmy Myślę, też że nie dałoby pili. się na upartego, ale... Więc jest jakiś problem, no. Toalety zostają, których zdarzają się, Ale też są płatne toalety, nie ale są też trafiliśmy płatne na toalety, darmowe. no właśnie. Więc zostaje restauracja i proszenie o drink Wasser. Jeśli chodzi o noclegi na dziko,
Jak wspominałem, w Brandenburgii jest to dopuszczalne. Można jedną noc rowerzysta, samotny wędrowiec może gdzieś tam przenocować, tylko jak zwykle bez parków, rezerwatów i prywatnych terenów. Czyżby Spree? Kajaki. No nie wiem, no wiesz, być może. Zobacz, jaki tu jest ładny ten. Jest chyba jeszcze ładniej niż tam było. Znaczy ja wiem, tam było fajnie. Takie zabawne malunki. Podobni do nas, to chyba my. To była to jest starsza wersja nasza, a tu jeszcze bociany. No, w Niemczech właściwie każdy chodnik jest oznakowany tak samo, że jest dopuszczony do poruszania się dla rowerzystów. Są tutaj informacje na znakach. A Szprewa jest z lewa, nie, z prawa. Sprawa jest gdzieś tutaj z 200 metrów od nas może. Jaka jest sprawa? Prawa wymaga wypicia 2 browców. Schillera to znam, ale Ulfa Schillera to nie bardzo. Rauschen. A w głębi Szprewa. Czekasz, aż cię coś natchnie? No. Ale gorąco się robi, coś się szykuje w pogodzie. Lepiej jechać tu przez ten las, jest przyjemniej. Szprewa towarzyszy nam non-stop po prawej stronie. No piękny, gęsty las, cudowne drzewa. Proszę, jak ścieżka prowadzona. Pyk, pyk i jedzie się. Kajakarze. Proszę, jak tu ładnie. I kolejna ławeczka do podziwiania miejscówki. Pięknie. Tam Szprewa non-stop na wyciągnięcie ręki po prawej stronie. Taka genialna ścieżka w lesie. Normalnie pełen relaks. Kurczę, normalnie jakie cudowne te drzewa tutaj są, no przepiękne. Jakie potężne te dęby i w ogóle no. Ta ścieżka, no cud, miód i orzeszki, no. Ależ cudowne drzewo. Chyba Stara Brzoza. Przekapitalne miejsce, no. Jak tu ładnie. Podróżowanie w takich warunkach jest po prostu wymarzone. Proszę, w lewo, w prawo, wszędzie ścieżki. Tu na most. I Szprewa znowu kolejne. Piękne punkty widokowe. Szykuj się na Matiasy. Tak? O, obyś miała rację. Albo Bratwursty. A jakoś bratwursty to tak Nie biorą cię. nie biorą mnie. Nie jesteś ryba, co by cię brały Bratwursty. Dobra, dobra. Gdzie potem? Możemy jechać prosto też. Takie są. Jesteśmy właściwie pod netto na zakupach.
Lodziki. Lodziki. To co mamy dzisiaj? Mamy pizzę, mamy deser lodowy, tiramisu Deser lodowy, tiramisu, i procelki lecne bananowe. banany. To nam chyba wystarczy do Polski. Fürstenwalde Spree. Zjedliśmy trochę pod netto. Kontynuujemy podróż. Aj, się gorąco zrobiło. Fajnie, że tu mamy cień. Jadę ulicą. Opony, asfalt, dron. Jadę ulicą, opony, asfalt, drom. Jakoś tacy niekompatybilni jesteśmy. Ja jadę ulicą, a ty jedziesz chodniką. I cała ulica. I teraz możemy dopiero śpiewać Jademy ulicą. O, jagódki! Zapraszają, ale w czerwcu, a może nawet w lipcu. Teraz to faktycznie jedziemy całą ulicą. Niech się Niemcy boją. Konwalie. Jagody. O, jaki kapitalny las tutaj na taki upał. Sam raz. Fast sicher schneller. Duchy DDR-u przyczaiły się. To był znak. Można powiedzieć, że nie ma tutaj żywego ducha w tym lesie. No. Znasz taką książkę Wakacje z duchami? Wakacje z duchami, nawet film znam taki. I znowu piękna, kolejna, już nie wiem która. To naprawdę nie policzyłbym. Piękna droga. To jest praktycznie wolna od ruchu. Nawet nie praktycznie, ale jest wolna od ruchu samochodów. Tylko w celach rekreacyjnych. I cudowny las. Kolejny, przepiękny. No i praktycznie nikt tu nie jeździ na rowerze. No ma, nie wiem, 2 osoby na początku, a już jedziemy 7 kilometr. No a las po prostu no, przepiękny. I różny, i liściasty, i iglasty, i mieszany. Strzeliste dęby. Drzewa takie wysokie, że ho, ho. Lipy, buki i No topole. i po prostu asfalt, I dęby. no marzenie, no. Cudny most. Zaraz się wszystkiego dowiemy tutaj. O, to był most Wilhelma. Ale jakiego Wilhelma, to mówiąc szczerze nie wiem. Tego Ale z ciekawa XVI wieku. Ciekawa konstrukcja nad Szprewą. W każdym razie bardzo stary ten most. Schließe Kersdorf. Śluza Kersdorf położona na 89 km szlaku wodnego Szprewa Odra została zbudowana w 1891 roku. Jest jedną z 4 śluz kanału Odra-Szprewa, szlaku wodnego z Berlina do Odry, a tym samym do Morza Bałtyckiego. No tu z jednej strony, z lewej strony jest kanał, którego nie widać, a po prawej jest Szprewa. No. Tu będzie dobrze widać po lewej stronie kanał, a po prawej Szprewa. No. I co dalej?
Ale myślę, że oni tylko tutaj poszerzają te Szprewa i zabezpieczone drzewa. rowy jakoś tak dziwnie coś Albo tu drzewa zabezpieczają. Oj, oj, oj. Ząbka Zobacz, jaki- zębowa. Dom gigant. Wow. Wow, tu całkiem jeszcze. No, obwód Jeden potężny. konar całkiem dobry. Żyje to drzewo jeszcze. To siądziemy sobie na chwilkę pod tym dębem pięknym. Zjemy niemieckie precle. Stube. Osteiger Farmers Grill. Deutsche Presse. Suche i słona. Jak liście w tym lesie. No i słuchajcie, to już któryś niezliczony dąb, bo już nie liczymy ich. A jesteśmy dopiero trzeci dzień w Brandenburgii. To takie dęby, co to nie mają tam 100-200 lat, to takie przynajmniej z pół tysiąca, tak dorodne. O innych to już nie wspomnę, bo tu ich są tu po prostu niezliczone ilości. Jak widzę te wielkie dęby, to mi się fraszki Kochanowskiego przypominają do lipy. Tu bo powinno być do dębu, ale może być i do lipy. Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Po tej drodze z lewej strony właściwie żadne samochody nie jadą. Mało Który kilometr jedziemy taką drogą? Jest droga, w ogóle tu nic nie jedzie. Może jedno auto jak przejechało to już któryś kilometr, a obok taka piękna ścieżka rowerowa normalnie. i też niewiele rowerów. Ale ścieżki są robione tak jak trzeba, kurczę, asfaltowe. Miasteczko Mühlrose. Szparkasa. Rynek. No i też kolejne miejsce. Ciekawe. Komen. Droga, super. No jest gdzie tu jeździć po tych Niemczech, naprawdę jest gdzie jeździć i czym się zachwycać. Ta droga po prostu budzi zachwyt. Kanał Fryderyka Wilhelma, tak? I rzeka Schlauba. Ten kanał ma też już ponad 200 lat historii. Tak wygląda Schlauba. Beautiful. Wspaniały świat. No i kolejna malownicza ścieżka, nie? Jest pięknie i pachnąco. No właśnie, tak wyglądają ruiny tego kanału, tych śluz kanału Fryderyka Wilhelma. No tu jest właśnie czynna śluza. To już trzecia rzeka, wzdłuż której jedziemy. Odra, Szprewa, teraz Schlauba. Ups, odważnie poszłaś teraz. Trzymałam Już rękę. ja się sam scykałem, Jak nie że widz- się nie zmieścisz. I zawadzisz tam którąś z tych sak. A poszła jak przecinak. No widzisz, to wszystko w głowie jest, cholera. Idę wabank. Idziesz wabank. Gonię tą starą babę. Jak w piosence. Goń stare baby, goń. No ale piękna ta Szlauba tak samo No. jest, nie? No, piękna. W sumie wiesz, wygląda na I taką... ta droga tu wzdłuż tej Szlauby jest no kolejni... Wygląda tak, ja no. już nie wiem jakich tych epitetów tutaj używać. Wygląda, Mariusz, na taką naturalną, Tak, starą, tak, jakby, nie? zupełnie naturalna. Nie ruszoną przez człowieka. No dokładnie. Jak, I czysta jest, kurde, nie ma tu tych nigdzie jak śmieci. nasza kurde. brda. No właśnie, coś taka brda.
Chociaż tu jest chyba płytko. I bardzo spokojna. Ale fajnie by było tutaj Popływać na spływ kajakiem, nie? kajakowy, no. Także przyjeżdżajcie, tu nie przyjeżdżajcie do Brandenburgii, bo tu nie ma nic ciekawego. Kłamca. U nas jest wszystko git. I mamy Kłamca. wszystko najlepsze. Najlepsza kawaleria świata. Najlepszy prezydent. Wojsko polskie zawsze cię obroni. Ojej, cudo, cudo. Przepiękne. No ja już myślałem, że już nic nie będzie ciekawego. A tu proszę, znowu kolejna niespodzianka. No i mamy luzę tu jakąś. Niezliczonej ilości mostów, wiaduktów. Ale fajnie, że znowu nad rzeką jedziemy. Tu się nie można nudzić tą drogą. Naprawdę Taka. jest gdzie oko zawiesić i z czego się cieszyć. Stary jak ten Wilhelm. Przejeżdżamy mostkiem i z drugiej strony ścieżka rowerowa. No i spotkaliśmy ani jednego Polaka, Polki, przynajmniej na rowerze. Ale widziałam puszkę po żywcu. Czyli byli tu. Nie wiem, co ty powiedziałaś. I dobrze, Dobrze. bo wiesz się w odpowiednim czasie. Powiem, jak to rok temu, jak wracaliśmy z wybrzeża niemieckiego Bałtyku, a film znajdziecie na kanale na końcu albo tu na dole będzie link. No szkoda, że kończy się nasza przygoda. A w tej chwili jesteśmy prawie na 80 kilometrze. Do końca zostało 12 kilometrów. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasza relacja, podobała Wam się relacja z naszej wyprawy. A ja mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem, bo coś się No. chmurzy. Pytania i komentarze mile widziane. Chętnie podzielimy się swoimi uwagami z Wami I informacjami. i informacjami. Tak jest. No powoli skończymy naszą wyprawę. 6,5 kilometra zostało do Frankfurtu. Czas się pożegnać. Hej, podsumowując, nasza podróż za jeden uśmiech była bardzo udana. Wszystko nam się sprawdziło tak, jak chcieliśmy, bez przykrych niespodzianek, same miłe rzeczy. Miłe widoki, dużo nowych, ciekawych wrażeń smakowych, zapachowych, bzy, pachniały. Wydaliśmy niewiele pieniędzy, raptem około 30 euro. Ładowanie było gratis, woda była gratis, zapłaciliśmy zaledwie za jeden nocleg na polu namiotowym. No a przy okazji zobaczyliśmy kawał Brandenburgii, albo przynajmniej jakąś część zachwycającą, jak według mnie i według nas w ogóle. Więc pozdrawiamy, uśmiechamy się i zapraszamy ponownie. Hej! A na zakończenie dedykujemy Wam piosenkę. To był Maj Pachniała. Saska gęba szalonym zielonym psem. Tak, to część artystyczną mamy już za sobą. Ja tylko jeszcze dodam, no, że to nie będzie ostatnia nasza podróż do Niemiec. Podróżować jest bosko! Podróżować jest bosko.